Witajcie serdecznie w niedzielę. W zasadzie zbytnio dużo nie nagrywałam, byłam w lesie i chyba nie miałam głowy do tego, żeby cokolwiek w ogóle do Was tam gadać. Nagrałam tam z 2 minuty takiej przebitki. To Wam puszczę, może coś tam dam, jakąś narrację. No to po tym będzie właśnie taka wyprawa do lasu, kilkuminutowa. Pokażę Wam, jakie owady dziwne spotkałam. No i jesteśmy w lesie. Wybrałam się na spacer połączony z sesją zdjęciową. Zabrałam ze sobą kota, chomika i tego psa, którego pokazywałam Wam w ostatnim filmie. Końcowy efekt będzie pokazany w następnym, także trochę cierpliwości, nie wszystko na raz. Uwielbiam ten las, a szczególnie to, co on w sobie kryje, ponieważ on jest taki trochę pół dziki, tak jakby czujemy się jak w rezerwacie, ponieważ dużo tutaj drzew, które są tutaj widzicie, one są tylko przecinane, żeby nie zagradzały tutaj drogi i ścieżki, ale to wszystko tak leży, jest omszałe, pełno mchów jest. I zaraz tutaj zobaczycie taki właśnie przykładowy pieniek, o właśnie mamy taki, na którym często wykonuję swoje zdjęcia. Jak widzicie, możecie zauważyć u mnie na profilach, zawsze jest mech, to jest podstawa dla mnie i to jest chyba charakterystyczna cecha moich zdjęć. I po tym mnie możecie rozpoznać, że to są moje zdjęcia, bo u mnie zawsze musi być mech. Tu mamy jaśminowca wonnego. Nie wąchałam, ale na pewno cudnie pachnie. No a tutaj już postawiłam sobie te figurki z takiej scenki sytuacyjnej. Chomik przeżył, muszę powiedzieć. Ale nie mam zdjęć z tego, tak położyłam na samym końcu, żeby zrobić filmik do tego i Wam pokazać. Całkiem fajnie to wygląda, nie? No i to by było na tyle. Jeszcze na końcu pokażę Wam 2 owady. Tu mamy ogniczka większego. Pięknie mienił się, tak złoto-czerwony był, taki no bardzo piękny kolor. No a tutaj to, co się naprawdę wystraszyłam, to jest rębacz dębowiec. Naprawdę świetny owad. No patrzcie na jego czułki. No to by było na tyle z lasu. A tu zrobimy sobie ten przegląd obiecany figurek, jakie kiedykolwiek wykonałam, które zostały u mnie. I miałam takiego jeszcze misia. I gdzieś go posiałam. Nie wiem, gdzie on jest. Ale często go pokazywałam u siebie jako pierwsza figurka. To była w zasadzie druga, ta co mam teraz w ręce, czyli ten króliczek. I jak wiecie, zaczynałam od szydełkowania, także zrobiłam dla niego taką narzutkę w zasadzie szydełkowaną. No, takie całkiem nieźle zrobiona. Jest on taki totalnie miękki. Zobaczcie, no widać, że to jest jedna z pierwszych figurek. Kompletnie to wszystko jest takie miękkie. O, można po prostu to wyginać. No ale co, no tak bardzo chciałam zrobić cokolwiek. I to była jedna z moich właśnie pierwszych figurek. Na tym, nie chomiku, tylko na misiu, właśnie tego, co nie mogę znaleźć, złamałam igłę. Jedyną, którą sobie kupiłam. Zamiast sobie kupić gdzieś tam w zapasie, no to oczywiście sobie kupiłam jedną. No po prostu więcej, nie? No, to jest pierwszy pies. Też jest taki ułomny, w cudzysłowie. Zobaczcie te łapy, one są niedofilcowane. No ale to człowiek się uczył. Teraz widzę te wszystkie błędy. Jakie to jest w ogóle miękkie. Tutaj w ogóle drutów nie ma. W ogóle na początku nie wiedziałam, że można w ogóle takie rzeczy robić. Także to wszystko było bez drutu. No ale tutaj jaka tu jest inwencja twórcza, że tutaj są rzęsy nawet. No. Naprawdę, naprawdę niezły. One mają 10 lat. Zobaczcie, 10 lat jest jeszcze tak słabo ufilcowane. No to zobaczcie, że to jest, jak się utrzymuje wełna taka sfilcowana. Że to jest bardzo wytrzymały produkt w zasadzie.
To jest pierwsza moja broszka papilona. Zobaczcie, że tu pysk jest płaski. W zasadzie taka 2D, portret 2D, nie? No to nie ma tego takiego trójwymiaru, jak mi się wydawało, że może mieć. O, już coś zachodzi już słońce za chmury i się robi coraz ciemniej, ale mam nadzieję, że coś będziecie widzieć. No to jest papilon. Wiesz, no totalnie śmiech, jak teraz to oglądam. To jest miś już taki trochę lepiej wykonany i też ma czapę własnoręcznie przeze mnie zrobioną. Tutaj ściągacz, tu ma misia. Niewki dmuchał. Zobaczcie. Łapki są ruchome. Tu już weszłam na taki totalny etap, gdzie te figurki miały ruchome łapki. Zobaczcie, jakie tutaj słodkie są opuszki. Ma serduszko. No teraz to dopiero widzę. Ja już dawno tak go nie widziałam. O głowę można przekręcać i ten pyszczek też taki w kształcie takiego serca jest. Następną. Teraz naprawdę nie wiem, jaka jest chronologia, więc nie będę wam tutaj kłamać, co wiem, kiedy jest, ale one wszystkie mają po 7, 8, 9, 10 lat, także to jest taka chronologia mniej więcej. Tutaj jest piesek, coś a la Pluto. Ten też nie ma drutu nigdzie, także o, tak to wygląda, ale ten już jest bardzo dobrze ubity. To już wiedziałam, jak to się robi, także może mieć z 7 lat. Już zakurzony jest, gdzieś tam w worku przeleżał, albo na wierzchu worka, no, ale coś takiego. To jest żółwik. Żółwik wchodzi już na wyższy level, ponieważ ma drut w szyi, widzicie? Można wyginać. Taki śmieszny. Kolor taki zielonomorski w zasadzie. Tutaj jest mój pierwszy... I teraz nie wiem, który był pierwszy kot. Czy to był ten? A to jest śmiech, zobaczcie, ten pysk. To też wszystko takie spłaszczone, że tu nie ma tego trójwymiaru kompletnie, ta głowa. Ale łapeczki mają opuszki. No, ogon też już jeszcze nie ma drutu, ale patrzcie, tu są łatki, tu już jest naprawdę wspięcie się na wyższy level. Głowa jest zrobiona taka ruchoma jak u misia. Tutaj jest, on ma chyba, no też tak z 7 lat, panda. No ale to też taka płaska. Zobaczcie ten profil. Nie no, po prostu hit. No ale to wtedy wydawało mi się, że to jest naprawdę super. No, ale zdaje mi się, że on i teraz miałby swoich fanów. Że coś takiego. Taka pandzia. I teraz to było już, pamiętam, z japońskich właśnie tych książek się uczyłam. Pierwszy taki kotek, taki przycupnięty. Pamiętam, że się uczyłam zrobić właśnie według tego, co jest w tej książce i zrobiłam identycznie. Tutaj są takie łapki, niby imitacja, że są tutaj łapki zwinięte, a oczy są własnoręcznie zrobione i namalowane, są źrenice przeze mnie. Zobaczcie, ile lat ma ta figurka i to wszystko się trzyma. Nic tu się nie stało z tym pomalowanymi oczami. Że jak to się bardzo dobrze trzyma. Następnym weźmiemy sobie takiego słonika i też ma ruchome łapki, ale bardzo dobrze jest ubity. Bardzo twardo już. Wszystko jest takie ruchome. Koneczek taki słodki. No naprawdę śmiechu co niemiarek. Ja tylko teraz oglądam te figurki. I kolejna z tej serii z książki japońskiej, to był w tym samym czasie wykonywany co ten kot. To jest ten latająca wiewiórka. Tu też nie ma drutu. Wszystko też tak jest tutaj słabo niestety ufilcowane. Jak teraz patrzę, inaczej bym to się zrobiła, jeszcze dofilcowała. No ale to taka jedna z pierwszych. Ale nawet wygląda jak wiewiórka. Tutaj te oczy powinny być trochę gdzie indziej. No już trochę się zakurzyło to wszystko. Kurczę, ile to ma lat. Ale trzyma się. Nic ją nie zeżarło. Tutaj mam sowę. Też całkiem nieźle ubita. Głowa ruchoma. Sowa na pewno ma z 8
lat. Też zrobione ze sztucznej masy, pomalowane. Ten był całkiem niedawno, bo to było chyba jakieś 7 lat temu. Taki słodziak, też głowa mu się rusza. Oczywiście jakie słodkie ma rzęski, zobaczcie. Taki kuliś. I tu jest zestaw na Wielkanoc, czyli taka na styropianie filcowana, takie filcowane jajko z baziami. Całkiem fajnie to wyszło moim zdaniem. Jakby to doprowadzić do ładu, bo już się tak trochę zmechaciło, no to jeszcze mogłoby posłużyć jako dekoracja gdzieś. I do tego właśnie były takie kurczaczki i one nie są z wiskozy, one są z akrylu zrobione, takie widzicie, że ten akryl, on jest taki strasznie rzucający się w oczy i te kolory sztucznych materiałów zawsze są takie właśnie jarzące. Nigdy nie będą takie naturalne, jak są w wełnie. Łapki też już się tutaj zmecheciły, a to były takie pierwsze moje próby zrobienia łapek u ptaków i dziobów. Nawet ma nos. I mysza moja pierwsza, która pamiętam, że ludzie komentowali, że to jest szczur. No może coś z tego jest. Takie szczuromysz. Ogon nie ma drutu, także widzicie taki placzek. Ale łapki już są pierwsze łapki porobione z tymi paluszkami. No także nawet to przypomina myszę. Pyszczek z dziurkami w nosie. No i teraz hicior największy. Mam postać z bajki tego Olafa. Zobaczcie, z Frozen zrobiłam. Zarąbisty moim zdaniem jest. W 2013 roku była premiera Frozen. Także to ma przynajmniej 8 lat. No. Także całkiem fajny gościu. Tu ma druciki. Tu ma też druciki. No i tą głowę się rusza. I tak samo tu. Czyli wszystkie nie, ale ten jeden przegub się rusza, ten górny. No całkiem niezła figurka. No i tyle to by było na tyle, co wygrzebałam. Powiecie, no to sporo tego jest. No zobaczcie, to jest figurek. Trochę jest mojej historii filcowania i ile było niepoddawania się i jak ważne jest to, żeby się w ogóle nie poddawać. I życzę wszystkim, żeby mieli determinacji we wszystkim, czego się wszystko, czego się dotkniecie, wszystkiego, to żeby wam się udało. Byleby tylko to służyło ku dobru, a nie ku złemu. Taka jest moja dewiza. To by było chyba na tyle. Nie będzie ten przegląd w ogóle ten tygodniowy jakiś wielki. Jeżeli jutro jeszcze coś mi wpadnie może do głowy, to dogram, ale to by było chyba wszystko. Także będzie krótszy niż w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu zabieram się za portret psa. Moje dotychczasowe figurki idą w świat. I co, życzę wam cudownego tego tygodnia, a ja uciekam do kolejnego filcowania kolejnych figurek. Pa! PS. Oczywiście dziękuję wszystkim za łapki w górę, za komentarze, no i za oglądanie moich filmów, bo to jest dla mnie bardzo ważne, no i motywuje mnie do tego, żeby nagrywać kolejne. I piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć następnego, jaką tematykę. Teraz to już naprawdę pa.